Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Co ma pobić inflację w drugiej połowie 2023 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do tego, żeby polubić nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, jeszcze raz zachęcam i zaczynamy. Co ma pobić inflację w drugiej połowie 2023 roku? Ten temat jest bardzo ciekawy ze względu na to, że rozpoczynamy nowe półrocze, ale dzisiaj mamy także specyficzną sesję, ponieważ najważniejszy rynek na świecie świętuje. Mamy dzisiaj święto niepodległości w Stanach Zjednoczonych, rynki absolutnie nie pracują, Amerykanie będą wyłączeni z handlu i prawdopodobnie czeka nas sesja na przeczekanie, na chłodzenie wskaźników, na konsolidację, na niewielką zmienność na praktycznie wszystkich rynkach finansowych. Ja bym się bardzo zdziwił, gdyby dzisiaj na jakimkolwiek rynku doszło do podwyższonej aktywności i zmienności. Po prostu będziemy czekać, przeczekiwać ten dzisiejszy dzień oraz także czekać na to, co się wydarzy w kolejnych dniach, a zwłaszcza w końcówce, czyli jakie będą dane z amerykańskiego rynku pracy, po to one nam pozwolą pozycjonować się i ocenić najbardziej prawdopodobne ścieżki zachowań banków centralnych, a to naprawdę ma kluczowe znaczenie dla wyceny różnych aktywów. Dlatego też dzisiejsza sesja będzie prawdopodobnie najspokojniejszą w całym tygodniu, a będziemy czekać także na to, co się wydarzy w końcówce tego tygodnia, czyli szczególnie będziemy czekać na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Ale co ma pobić inflację w drugiej połowie 2023 roku? Znalazłem bardzo ciekawy raport na Bloombergu, który pokazywał, jak inwestorzy pozycjonują się, co według nich ma być najciekawsze pod względem inwestycyjnym w drugiej połowie tego roku, co ma dać wynik pobijający tempo wzrostu inflacji na całym świecie. I pierwszy wykres, który jest teraz w tle, pokazuje odpowiedź na pytanie inwestorów, czego się spodziewają w najbliższym czasie. I ewidentnie tutaj inwestorzy spodziewają się, że akcje będą dawały w krótkoterminowej perspektywie lepszą stopę zwrotu niż obligacje. I jest to wynik, który się otrzymuje już mniej więcej od miesiąca, że inwestorzy pokazują swój optymizm co do giełd papierów wartościowych. Nie ma jakiegoś skrajnego optymizmu, widać to bardzo dokładnie, że ta przewaga tych, którzy liczą na to, że akcje będą dadzą lepszą stopę zwrotu niż obligacje, nie jest jakaś zbyt duża. Nad tymi, którzy spodziewają się, że to jednak obligacje dadzą lepszą stopę zwrotu, ale jednak wskazania są jednoznaczne, że to akcje mają w perspektywie powiedzmy miesiąca dać lepszą stopę zwrotu. A jak inwestorzy, którzy już bezpośrednio zostali zapytani, jaka część ich portfela ma pobić inflację w tym roku, czyli co ma pobić inflację w drugiej połowie 2023 roku, także inwestorzy, którzy byli zbadani między 26 a 30 czerwca, było ich prawie 600, odpowiedzieli w 63%, że to będzie właśnie trzymanie akcji. Tylko 23% spodziewa się, że obligacje dadzą lepszą stopę zwrotu niż inflacja. I widzimy tutaj kolejne grupy aktywów, ale zdecydowaną przewagę 63% wskazało na to, że odpowiedź na pytanie, co ma pobić inflację w drugiej połowie 2023 roku, że to akcje mają być właśnie tym aktywem, który da lepszą stopę zwrotu niż straty wynikające z inflacji. I także inwestorzy zostali zapytani już tak bardzo bezpośrednio, na co się dokładnie nastawiają. I widzimy tutaj, jaki jest podział odpowiedzi jak odpowiadali inwestorzy profesjonalni i jak odpowiadali inwestorzy detaliczni, jeżeli chodzi o to, które aktywa i co da lepszą stopę zwrotu niż inwestowanie, niż inflacja, czyli co pobije spadki wartości naszych oszczędności, naszego kapitału, który będzie wynikał z inflacji.
No i drodzy Państwo, warto także się zastanowić, co może się wydarzyć w nieco dalszej perspektywie niż ten dzisiejszy dzień. Pamiętamy, że wkrótce, jeszcze przed tymi super ważnymi danymi z rynku pracy, poznamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, więc rynek krajowych aktywów będzie tutaj dla nas bardzo szczególnie istotny. I widzimy na rynku złotego, że nie ma już ochoty nawet na podbicie względem najbliższego oporu w okolicach 4,48, 4,49, 4,50. Dlatego też złoty jednoznacznie wskazuje, że ma ochotę na kolejną falę aprecjacji, umocnienia. A dlaczego? Ponieważ ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej, chociaż oczywiście nikt nie zakłada, że będzie obniżka ani podwyżka stóp procentowych, ale ma według oceny inwestorów przybliżyć moment pierwszej obniżki stóp procentowych, a dane, które w ostatnim czasie się pojawiły, jeszcze bardziej zwiększają prawdopodobieństwo, że taka obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce. Więc nie dziwmy się, że polskie obligacje tak jakby przygotowywały się do następnego skoku, następnej fali umocnienia, aprecjacji, czyli spadku, tu w tym wypadku na tym wykresie rentowności, czyli wzrostu cen polskich obligacji, w tym wypadku polskiej dziesiątki. Jesteśmy na rocznych minimach, jesteśmy na skraju tej konsolidacji, która naprawdę od samego początku stycznia była budowana i moim zdaniem ogromnie rośnie prawdopodobieństwo, że przeżyjemy letnią falę hossy na polskich obligacjach, że przeżyjemy falę wzrostów cen, czyli przeżyjemy w tym wypadku falę spadków rentowności. Na wykresie widać, że następne wsparcie potencjalne to są okolice 5,25. No i zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie, ponieważ rynek obligacji aż się prosi o to, żeby właśnie w trzecim kwartale był lepszy niż rynek akcyjny, który może się borykać z problemem dyskontowania, spowolnienia gospodarczego, które w czerwcu się pojawiło w całej europejskiej gospodarce. Dlatego też bądźmy na to gotowi, a jak zobaczymy ETF na całą polską krzywą dochodowości, no to widzimy, że jest on już bardzo, bardzo blisko tego, żeby ostatecznie wybić się z tego małego zakresu wahań z ostatnich tygodni, ruszyć mocniej w górę, a te ostatnie wydarzenia temu będą sprzyjać i te wszystkie informacje, które wkrótce poznamy, czyli w końcówce tego tygodnia, informacje z RPP i te wszystkie inne informacje z Narodowego Banku Polskiego, które będą przybliżały odpowiedź na pytanie, czy faktycznie będzie w tym roku jakakolwiek obniżka stóp procentowych w Polsce, no i jaki może być potencjał tych obniżek w najbliższym czasie. A Warszawska Giełda Papierów Wartościowych ewidentnie nie chce spadać. Zachowanie Giełdy Papierów Wartościowych takie jak to sygnalizuje, że dane, które poznajemy, które są słabe, które sygnalizują spowolnienie, nawrót osłabienia gospodarczego, są już generalnie w cenach. Rynek akcji chce rosnąć, wykorzystuje każdą, nawet najpłytszą korektę do tego, żeby akumulować akcje. Prawdopodobnie stoi za tym zagranica ze względu na to, że złoty nie chce się osłabiać. Dlatego też, kiedy się wyczerpie potencjał tej korekty, kiedy już będą za nami ostatecznie dane makroekonomiczne ze świata i z Polski, rynek akcji może wybrać i prawdopodobnie wybierze następną falę wzrostową. Jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Ma więcej niż 50% prawdopodobieństwa realizacji i będzie tak do czasu utrzymania nad poziomem 2000 punktów. A ze świata dzisiaj w nocy, właśnie przed chwilą poznaliśmy decyzję w Australii dotyczącą stóp procentowych i widzimy, jakie są oczekiwania co do tego, gdzie ma dalej podążać ścieżka stóp procentowych, że mają być dalsze podwyżki stóp procentowych. Widać to bardzo ładnie na tym wykresie. Inwersja krzywej dochodowości w Australii powoduje, że ta różnica między dwójkami a dziesiątkami dla Australii spadła do poziomu 0 i też rynek obawia się, że może być to zwiastun zbliżającej się recesji w najbliższym czasie, a amerykańskie obligacje widzimy, że testują właśnie teraz na naszych oczach 9-miesięczną linię trendu spadkowego, czyli te dane, które poznamy w piątek z rynku pracy, które poznamy w najbliższym czasie o inflacji w Stanach Zjednoczonych, będą miały kluczowe znaczenie. Naprawdę będą decydować o tym, co się wkrótce wydarzy w średnim terminie na amerykańskich papierach. Jeżeli rynek uwierzy, że te dane będą sygnalizowały pauzę, zatrzymanie w stopach procentowych, to możemy przeżyć nawrót tendencji spadkowej rentowności. Natomiast jeżeli rynek będzie spodziewał się dalszych wzrostów rentowności,
dalszych wzrostów stóp procentowych, to ten wzrost rentowności powinien mieć miejsce i powinniśmy przebić ten poziom, dlatego też jesteśmy w newralgicznym, kluczowym miejscu na amerykańskich papierach i te dane, które w najbliższym czasie poznamy, będą decydujące. Euro-dolar wygląda na to, że potwierdza tezę, że będzie w konsolidacji w okolicach poziomu 1,09 w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, czekając na te publikacje. I to jest miejsce, które odpowiada każdemu, i tym, którzy kupują amerykańskiego dolara i sprzedają. Wskaźniki są bardzo ładnie już teraz wychłodzone, więc w najbliższym czasie można się spodziewać zmienności, ale prawdopodobnie dopiero w piątek po godzinie 14:30. Wczorajsza sesja skrócona na indeksach giełdowych na Wall Street przyniosła nam kontynuację tendencji wzrostowej, więc popyt na ryzyko cały czas ma apetyt na wyciąganie indeksów jak najwyżej. Sesja w Azji dzisiaj raczej jest optymistyczna niż pesymistyczna. Znalazłem raport, w którym analitycy mówią i sygnalizują, że indeks w Hongkongu spróbuje zbudować formację odwrócone RGR, co miałoby pozytywne konsekwencje, zwłaszcza dla rynków emerging markets, czyli takich giełd między innymi jak warszawska. Dlatego też to, co się dzisiaj dzieje, powinno dać impuls do tego, żeby optymizm pojawił się także na otwarciu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No i giełda w Niemczech, która dzisiaj powinna przeżyć spokojną sesję na przeczekanie. Tak samo powinno być w Warszawie na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ nie ma przewodnika stada. Będziemy cierpliwie czekać. Sesja jest idealna do tego, żeby wychłodzić wskaźniki techniczne, no i do tego, żeby po prostu podciągnąć te odwody, które w ostatnim czasie byki troszeczkę się od nich oddaliły. Dlatego też popyt na ryzyko moim zdaniem jest w zdecydowanie lepszej sytuacji w najbliższym czasie niż to, co się teraz dzieje niż te scenariusze prospadkowe. Na rynku surowcowym widzimy, że cena złota potwierdza istnienie tej dwumiesięcznej linii trendu spadkowego i jej pokonanie, bądź też jej zanegowanie będzie wkrótce wydarzeniem, które zmieni pole gry na cenie złota. Dlatego też obserwujmy, czy poziom $1930 jest testowany, czy też nie, ponieważ jego przejście wczorajszych maksimów utoruje drogę do nawrotu tendencji wzrostowej, która mogłaby być naprawdę dynamiczna, jeżeli po danych, które wkrótce poznamy, amerykański dolar zacząłby się osłabiać, a rentowności amerykańskich obligacji zaczęłyby spadać. Na cenie miedzi mamy próbę nawrotu do tendencji wzrostowej i to, co się dzieje, próbuje wspierać popyt na ryzyko na całym świecie, a ropa naftowa jest przyklejona do poziomu $70 i wygląda na to, że mamy naprawdę kulminację konsolidacji. Ropa naftowa czeka na następny impuls, zmienność jest coraz mniejsza i być może, jeżeli to wczorajsze odbicie będzie prawidłowe, będzie ono oznaczało, że kolejny szczyt wzrostowego podbicia był ustanowiony niżej niż wcześniejsze, a to jest klasyczne potwierdzenie tendencji spadkowej i zachęta do tego, żeby wieścić następną falę spadkową, że ruch, który się wkrótce pojawi, wybicie z konsolidacji, przyniesie nam raczej ruch spadkowy niż wzrostowy. I na koniec Bitcoin, na którym też wiele ciekawego się dzieje. Po piątkowej zmienności rynek jednak ostatecznie dyskontuje te informacje prowzrostowo i znowu mamy szturm na opory w rejonie $31,000. Dlaczego ten poziom jest taki ważny? Widać na następnym wykresie. Jest ogromnie prawdopodobne, że przeżyjemy następną falę wzrostową, a najlepiej ją widać na wykresie tygodniowym, gdzie poprzedni tydzień tak jakby potwierdzał odbicie z poprzedniego, z wcześniejszego tygodnia. Jeżeli dojdzie do pokonania poziomu $31,000, otwiera się perspektywa do wzrostu w rejon $35,000 i taka dynamiczna fala wzrostowa moim zdaniem jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna niż 50% szansy, dlatego też jestem bykiem i nastawiam się na wzrosty cen Bitcoina w najbliższym czasie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Życzę spokojnego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i pozdrawiam.